To jest Galaxy Watch 6 Classic, a ja mam dla Ciebie kilka wskazówek, sztuczek oraz ukrytych funkcji dotyczących czasu, zdrowia, gestów oraz wielu innych, które mogą Ci się przydać. Więc zostań ze mną do końca, jeśli chcesz wiedzieć, jak lepiej wykorzystać swój Galaxy Watch 6 Classic. Jak przejdziesz do menu z aplikacjami i klikniesz w ikonę z aparatem, to będziesz mógł sterować aparatem w swoim smartfonie Galaxy. Na swoim zegarku widzisz dokładnie to samo, co widzi aparat w Twoim telefonie. Możesz nawet sterować ostrością oraz przybliżać kadr przy pomocy pierścienia i zrobić zdjęcie z 3-sekundowym timerem. Co więcej, możesz nawet przełączyć na tryb wideo i włączyć nagrywanie z poziomu zegarka, gdy będziesz na to gotowy. Natomiast, aby przyspieszyć sobie wprowadzanie wiadomości tekstowych, możemy wykorzystać funkcję przetwarzania mowy na tekst. Do tego konieczne będzie pobranie ze sklepu Play klawiatury Gboard, następnie w ustawieniach przejdź do zakładki ogólne, teraz kliknij na wprowadzanie i w miejscu, gdzie jest lista klawiatur, wybierz Gboard jako klawiaturę domyślną i teraz podczas wprowadzania wiadomości kliknij w ikonę mikrofonu i zacznij mówić treść wiadomości, a ona pojawi się w formie tekstu. Jak od tarczy zegarka przewiniesz na sam koniec w prawo, to będziesz mógł dodać nowy kafelek baterii, dzięki któremu dowiesz się, jaki jest faktyczny poziom baterii Twojego smartfona Galaxy lub słuchawek Galaxy Buds. W sklepie Play znajdziesz masę aplikacji, które możesz zainstalować na swoim zegarku, ale jeśli zainstalujesz ich zbyt wiele, to wyszukiwanie tej właściwej może być czasochłonne. Ale wystarczy, że przytrzymasz aplikację i przeciągniesz ją na inną, a zauważysz, że zgrupowały się w jednym folderze. Co więcej, możesz dostosować jego kolor tła oraz nadać mu nazwę. Dzięki folderom Twoje menu z aplikacjami będzie poukładane, co pomoże Ci szybciej przejść do aplikacji, której akurat potrzebujesz. Ale najbardziej użyteczną funkcją tego zegarka są przychodzące powiadomienia, dzięki którym rzadziej mamy zaglądać do swojego telefonu, ponieważ od razu możemy sprawdzić to na swoim zegarku. Może to być powiadomienie o przychodzącej wiadomości, powiadomienie Smart Home o skończonym cyklu prania, czy powiadomienie związane z codzienną aktywnością. Więc na swoim smartfonie otwórz aplikację Galaxy Wearable, następnie w ustawieniach zegarka przejdź do powiadomień i w powiadomieniach aplikacji włącz powiadomienia dla najważniejszych aplikacji. I przydatne może okazać się włączenie powiadomienia takiego jak transkrypcja na żywo i powiadomienia o dźwiękach, gdy masz problemy ze słuchem. Zarówno na swoim telefonie, jak i zegarku włącz powiadomienie dla aplikacji transkrypcja na żywo i powiadomienia o dźwiękach. Następnie w swoim smartfonie Galaxy wysuń górną belkę i włącz funkcję powiadomienia o dźwiękach. Teraz Twój telefon będzie nasłuchiwał otoczenie i wysyłał powiadomienie na Galaxy Watch, gdy tylko wykryje jakiś dźwięk. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich filmach, to klikając przycisk subskrybuj oraz w dzwoneczek zaczniesz śledzić mój kanał. A skoro mowa o śledzeniu, to teraz przejdźmy do tego. Kolejna funkcja, która nieraz Ci się przyda, to znajdź telefon, dzięki której Twój telefon zacznie dzwonić, co znacznie ułatwi jego znalezienie. Co więcej, jeśli Twój smartfon Galaxy straci połączenie Bluetooth z Twoim Galaxy Watch 6 Classic, to w aplikacji Znajdź telefon poznasz jego dokładną lokalizację. Jak przejdziesz do aplikacji Kompas i zjedziesz trochę niżej, to dowiesz się, na jakiej wysokości nad poziomem morza się znajdujesz i jakie jest obecnie ciśnienie atmosferyczne. Jeśli chcesz swojemu znajomemu szybko podać swoje dokładne położenie, to przejdź do aplikacji Wiadomości, wybierz odbiorcę i teraz jak przewiniesz trochę w dół, to zauważysz opcję taką jak Wyślij moją lokalizację, a po kliknięciu w nią wyświetli się Twoja lokalizacja na mapie, którą możesz udostępnić swoim znajomym. Szóstka ma naprawdę wiele fajnych funkcji, które mogą się przydać w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim jest urządzeniem do mierzenia czasu. Galaxy Watch 6 Classic przyniósł ze sobą kilka nowych tarcz, więc możesz skorzystać z tarczy z treningiem snu, z zabawnymi twarzami lub nawet możesz wybrać tarczę z naklejką swojego pupila.
Ale jak wybierzesz klasyczną tarczę ze wskazówkami i w ustawieniach dźwięku przejdziesz do dźwięków systemowych, to tutaj znajdziesz opcję tykania, a jak ją włączysz, to będziesz słyszeć tykanie jak w klasycznym zegarku. Natomiast tuż poniżej jest taka opcja jak dzwonek na godzinę, aby co pełną godzinę wydać dźwięk. Ale określić godzinę można jeszcze w inny sposób. W ustawieniach swojego Galaxy Watch 6 Classic przejdź do zakładki Dostępność i następnie jak dotkniesz ustawień zaawansowanych, to zauważysz funkcję taką jak zegar wibracyjny. I po jej włączeniu wystarczy, że dotkniesz tarczy zegara dwoma palcami, a Galaxy Watch wskaże Ci godzinę przy pomocy wibracji. Natomiast dotykając dwukrotnie dwoma palcami wyczujesz minutę. Następnie co możesz zrobić, to dodać kafelek do ustawiania minutników, który może przydać Ci się w kuchni, aby dopilnować prawidłowego czasu gotowania. I co najlepsze, to możesz ustawić kilka minutników, aby przypilnować każdą potrawę. I taki alarm minutnika można wyłączyć prostym gestem, ale pokażę Ci też kilka innych. Galaxy Watch 6 Classic posiada obrotowy pierścień, który nie tylko służy do nawigacji po menu czy regulacji głośności i jasności, ale również podczas przychodzącego połączenia możesz przekręcić pierścień w prawą stronę, aby połączenie odebrać, lub przekręcić w lewą stronę, aby połączenie odrzucić. Natomiast w sytuacji, gdy będziesz miał zajęte ręce, możesz dwukrotnie potrząsnąć ręką, aby odebrać połączenie, lub możesz dwukrotnie obrócić nadgarstek, aby odrzucić połączenie albo wyłączyć alarm. Aby uaktywnić te gesty, musisz w ustawieniach zegarka przejść do zaawansowanych funkcji, następnie przewinąć trochę w dół i tutaj znajdziesz gesty odbierania oraz odrzucania połączeń. Co więcej, możesz jeszcze włączyć gest szybkiego uruchamiania, a kiedy to zrobisz, będziesz mógł zdecydować, co otworzyć tym gestem. Następnie wystarczy, że po wybudzeniu machniesz 2 razy nadgarstkiem, a włączysz latarkę, aby doświetlić sobie drogę, uruchomisz dowolną aplikację ze swojego zegarka lub od razu przejdziesz do wyboru treningu. Jeśli myślisz, aby zacząć biegać, to Galaxy Watch 6 Classic posiada trenera biegania z kilkoma gotowymi typami treningów, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy. Ale jakby żaden Ci nie odpowiadał, to możesz jeszcze ustawić swój własny cel, w którym określisz dystans i w jakim czasie chciałbyś go przebiec, a trener będzie Ci dawał wskazówki, abyś trzymał się tempa. Poza tym, aby śledzić swoje postępy, to w aplikacji Samsung Health możesz sprawdzić skład swojego ciała. Wystarczy, że podasz swoją aktualną wagę, a następnie dotknij przyciski 2 palcami i stój tak nieruchomo z uniesionymi ramionami, a po chwili otrzymasz pomiar swojego ciała. A jeżeli będziesz robić to systematycznie, to dowiesz się, czy Twoje wyniki się polepszają. Ważnym elementem naszej regeneracji jest sen. A jeżeli śpimy z założonym Galaxy Watchem, to również w aplikacji Samsung Health otrzymujemy wyniki naszego snu, z których możemy dowiedzieć się, jak długi on był, jakie były jego cykle oraz czy Twój odpoczynek był wystarczająco długi, aby się zregenerować fizycznie i psychicznie. Jeśli natomiast zastanawiasz się, czy w trakcie snu chrapiesz, to w prawym górnym rogu kliknij w 3 kropki, aby włączyć zaawansowane pomiary. I tutaj znajdziesz opcję taką jak wykrywanie chrapania. Teraz wystarczy, że położysz swój telefon na szafce nocnej i pójdziesz spać z założonym zegarkiem, a po obudzeniu zobaczysz w swoim telefonie nagrania Twojego chrapania. Poza tym możesz sprawdzić więcej statystyk i dowiedzieć się, jak minuta po minucie zmieniała się temperatura skóry podczas snu. Ale czujnik w Galaxy Watch 6 Classic potrafi nieco więcej niż tylko robić pomiary temperatury skóry. Więc aby sprawdzić możliwości tego czujnika, będziesz musiał udać się do sklepu Play i pobrać aplikację ThermoCheck. Następnie przejdź do niej i wybierz Living. Zdecyduj, czy chcesz jednorazowy lub wielokrotny pomiar temperatury i na koniec wybierz General. Teraz wystarczy, że tę niebieską kropkę skierujesz w kierunku np. szklanki z wodą lub kawą, a Twój Galaxy Watch zrobi pomiar ich temperatury.
I to było kilka wskazówek, sztuczek oraz ukrytych funkcji na Galaxy Watch 6 Classic. Jeśli materiał Ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!